My dobre rzeczy mamy, no. Capnął rybkę, capnął. Nigdy nie myślałem, że w ten sposób można rozpocząć film wędkarski. Ale zobaczcie, pokażę rybę i zaraz powiem, o co chodzi. Zobaczcie, federowa ryba, zapięta w nożyczki. Taki pod kilogram sandacz. Oczywiście jest okres ochronny, więc go zaraz wypuszczam i dalej będę Wam o nim opowiadał. Haczyk bezzadziorowy, więc dosyć łatwo poszło. Płyń sobie, sandaczyku, żeś mi dzisiaj już zrobił dzień. Zarzuciłem zestaw, żeby wygruntować łowisko. Ja zawsze na filmie mówię, że sandaczowo podbijam ciężarek. Jak widzieliście, mam na końcu zestawu bombkę. Podbijałem ten ciężarek, nastąpiło branie. No i jeszcze nie zacząłem łowić, jeszcze przynęty nie zarzuciłem, a już mam sandacza na koncie. O, zapraszam Was na film. Ciekawe, co się wydarzy. Zastanawiałem się, co przygotować do łowienia i do nęcenia. Wiem, że tutaj są piękne leszcze, nawet zdarzają się osobniki ponad 4-kilogramowe, ale jest też dosyć duża populacja karpi, amury, więc mam takie wyobrażenie, że w tym łowisku jest różnorodność gatunków. Poza tym jest dosyć chłodno, więc wybrałem, wydaje mi się, w miarę bezpieczną zanętę Sonubite Touchers Green. Oprócz tego też mam pellet Fin Perfect 2 mm, który przygotowałem wczoraj w domu, ale najpierw zacznę od zanęty, za chwilę zaprezentuję pellet. Zmierzyłem pojemnikiem mniej więcej, ile jest suchej zanęty. Wyszły mi niecałe takie 3,5 litrowe pojemniczki, więc też taki, powiedzmy, taki niecały pojemnik do tego dodam. Wymieszam, poczekam, aż cząstki wchłoną wilgoć, bo na razie ta zanęta to jest taka ciapowata, nie nadaje się do metody, ale ona za jakiś czas ładnie wchłonie tę wilgoć i po przetarciu przez sito będzie świetna. Pellet, tak jak wspomniałem, przygotowałem sobie wczoraj wieczorem. Paczkę Fin Perfect 2 mm. Dolałem wody tak, żeby ta woda była poniżej tej górnej warstwy pelletów. Jak tak wciskałem paluszkiem, to ta woda się gdzieś pojawiała. Zostawiłem pojemnik na noc w samochodzie. No i mam gotowy pellet do łowienia. Zanęta jest gotowa do przetarcia. Teraz takie grudy, ale za chwilę tam już 35 cm mnie dzieli od pięknej zanęty. Ale na razie jeszcze nie mam do niej dostępu. 3 mm sito, siatka sita ogranicza mnie od tej ładnej, puszystej mieszanki, ale zaraz będę ją miał pod ręką. O, właśnie, to jest to, o czym mówiłem. Zanęta do pojemniczka bazowego. Mam też już przygotowany pellet. Jeszcze tak, kukurydza, smakołyki na stanowisko, a śmieci do worka. Sandacz tutaj trochę pobudził moją fantazję. Tak naprawdę nie wiem, czego się spodziewać tutaj po tym łowisku. Jestem pierwszy raz. Mam informacje o łowieniu od Patryka i Mateusza, za co im bardzo serdecznie dziękuję.
No ale nigdy tutaj sam nie łowiłem, więc to też jest troszkę inaczej, jak mamy jakieś informacje, ale tego nie próbowaliśmy. Obrałem jedno łowisko, 50 metrów od brzegu i od tego chcę zacząć. Jeżeli się nie będzie nic działo, no to będę reagował. Dam sobie czas, nie wiem, jakąś godzinę, jeżeli przez godzinę nic się nie będzie działo, no to będę obserwował, co się dzieje na wodzie, czy nie wiem, ryby spławiają się dalej, bo widać co jakiś czas gdzieś jakieś oczko na wodzie widać. Więc będę być może zmuszony rozłożyć dłuższe wędzisko, albo też spróbuję bliżej brzegu. Na pewno oprócz tego 50 metra to wezmę parę ziarenek kukurydzy, pół garstki zanęty i troszeczkę pelecików. Odejdę kawałek i przy brzegu po prostu rzucę z jedną albo ze dwie takie kuleczki tutaj przy brzegu. Jak przyjdą ryby, to mam nadzieję, że na takiej wodzie, myślę, że tutaj jest około metra wody, no to zobaczę jakieś wiry, coś tam się będzie działo i tam też zarzucę metodę. Ale na razie 50 metrów od brzegu to jest moje łowisko. Podam ze 3 podajniki, emki. Jeden podajnik będę się starał gdzieś tam zerwać w toni, żeby pozostawił chmurę w wodzie, a 2 zarzucę i poczekam, aż one się na dnie obsypią. To jest taki ładny kącik, więc troszkę ziarenek kukurydzy. Mam mieszankę peletu z zanętą pół na pół i też takie rzucę, żeby coś tutaj się zadziało, coś tam na tym dnie pozostanie. Wierzę, że jak ryby przypłyną tu blisko brzegu, to ja to zauważę. W trzecim rzucie nastąpiło pierwsze branko, ale to nie jest duża ryba. Jakieś takie delikatne tylko były szarpnięcia, więc teraz już idzie gładko. Nie wiem, co to może być. Tutaj z jakimś wędkarzem rozmawiałem, który wracał, to mówi, że miał jakieś płotki, wzdręgę i krąpika, więc no jest trochę tych białych ryb tutaj w tym zbiorniku. Że o. Ja też od krąpia dzisiaj zaczynam. Taka rybka. Zarzucam jeszcze raz. Jest jakaś kolejna ryba. Tym razem poprzednia ryba była po 6 minutach. Teraz branie nastąpiło po 3 minutach. Tak się zastanawiałem, czy oprócz tego, że mam ze sobą waftersy na przynętę, zabrałem też białe robaki, ale nie byłem przygotowany, jeśli chodzi o przypony, żeby te białe robaki, ja lubię łowić na bagnecie z białymi robakami, więc na szybko chciałem sobie przygotować kilka przyponów, ale te ryby mi przerywają to wiązanie moich przyponów. Kolejny krąpik. Ciekawe, czy za tymi krąpiami będą podążać jakieś większe ryby. Takie częste brania tych małych rybek są dla mnie też wskaźnikiem, że to, co podaję tam w swoje łowisko, no to jest wyjadane przez małe ryby. No jeżeli na takiego waftersa 6 mm bierze taki nieduży krąpik, no to mogę się domyślić, że te granulki peletu, które tam są na dnie, czy zanęta, one też są zjadane przez krąpie. Tak się na początku zastanawiałem, czy w związku z tym, że nie jest tak zimno, nie wybrałem zbyt dużego podajnika, bo zacząłem M-ką łowić. Ale tak sobie przypomniałem jakieś swoje takie stare wędkowania zimowe i wtedy sięgałem po jak najmniejsze podajniki, więc się zastanawiałem, czy nie zmienić tego podajnika na rozmiar S, czy nawet XS. Ale z tego, co widzę, no skoro mi wyjadają te krąpiki, no to chyba zostanę przy tej M-ce. Jeżeli nawet brania będą jakoś słabnąć, to też się będę zastanawiał, czy co jakiś czas nie zarzucić L-ki, żeby jeszcze więcej tego towaru tam podać w swoje stanowisko. Minęła godzina, nic wielkiego się nie wydarzyło oprócz tych 2 niedużych krąpików, więc postanowiłem uruchomić nowe miejsce. Rozłożyłem drugie wędzisko 3-metrowe i zanęciłem 10 takimi małymi bejtapami właśnie ten 30 metr mieszaniną zanęty, peletu i parę ziaren kukurydzy.
Chodziło mi o to, żeby też stworzyć takie miejsce może bardziej zanęcone. Dlaczego taka odległość? No tak sobie pomyślałem, że tutaj miejscowi wędkarze, jak przyjeżdżają, oni nie łowią najczęściej dalej jak 30 metrów. Myślę, że to jest taka bardzo uniwersalna odległość na wielu łowiskach. Tutaj to dno, tak jak akurat w tym miejscu, gdzie siedzę, nie jest bardzo zróżnicowane. Wydaje mi się, że tu nie ma jakichś dołków, kantów. Wygląda tak, jak to dno by jakoś tam w miarę płaskie było, więc no wybór był tej odległości taki, żeby mniej więcej zanęcić taki obszar, gdzie powiedzmy przychodzą miejscowi i łowią. Zmieniłem przypon teraz na taki z bagnetem, z zadziorkiem, żeby móc łowić na białe robaczki. No i na te białe robaczki nastąpiło bardzo delikatne branie, więc myślę, że to będzie, nie wiem, no kolejny jakiś krąpik, może jakiś nieduży leszczyk. Tak jakby, no miałem chwilę przerwy, nic się nie działo, więc pomyślałem, że te ryby są w łowisku, ale już no te dumbbellsy im nie pasują. Ta ryba jest większa, no to już jest leszczyk. Tak myślałem, że mogły przypłynąć właśnie leszczyki, którym dumbbellsy niekoniecznie pasują, natomiast białymi robakami mogą mnie pogardzić. No i się nie pomyliłem, niestety ryba się wypięła tu blisko podbieraka, ale to był taki leszcz, nie wiem, no z 600 gramów, 700 może. Ale branie nastąpiło dosyć szybko, dlatego założę ponownie 3 białe robaki barwione takie na kolor bordo. Taka była przynęta. W podajniku zanęta z peletem. No i zobaczymy. Może weźmie następny. No znowu następna rybka wzięła na te białe robaki i to branie nastąpiło dosyć szybko, więc te białe robaki w takich momentach, gdzie ryby nie chcą brać, na pewno są niezłe. To nie ma kilograma. Powolutku, nie skacz. Halo panie. Bielusieńki taki, z delikatnym, tylko jakimś takim żółtawym odcieniem. Także pierwsza troszkę większa ryba niż poprzednie na białe robaki. No widać, że tym leszczom te białe robaki odpowiadają. Zresztą mam wrażenie, że wiosną właśnie ryby lubią takie przynęty. Akurat teraz był przymrozek w nocy, więc te ryby zdaję sobie sprawę, że mogą żerować gorzej niż powinny, ale taki leszczyk wziął. Mam nadzieję, że przyprowadzi jeszcze tutaj te 4-kilogramowe, przynajmniej na sam koniec łowienia. Rozłożyłem 2 wędziska. Monster X 11 stóp, czyli 3,35 oraz Monster X 10 stóp, czyli 3-metrowy kijek. W obu wędziskach mam dokładnie takie same kołowrotki z taką samą żyłką. Kołowrotki Centris SD, żyłką 0,23, strzałówka 7-8 metrów z żyłki 0,28 i na końcu strzałówki jest założony trzonek w systemie ICS. Wędzisko dłuższe wykorzystuję do łowienia na 50 metrze, to 3-metrowe to jest kij, którym obławiam 30 metr oraz próbuję też łowić tutaj blisko brzegu to miejsce, które zanęciłem powiedzmy tak z ręki, odrobiną peletu zanęty i kilkoma ziarnami kukurydzy. Jak pewnie już zdążyliście zauważyć, nie wykorzystuję swojej tradycyjnej bazy dowodzenia, czyli nie siedzę na Absolucie Station, tylko mam ze sobą nowy fotel, nowe siedzisko, nie wiem jak to nazwać, nowe siedzisko Prestona Ignition 360. Bardzo ciekawa, bardzo wygodna konstrukcja. Pierwszy raz tego używam i jestem bardzo mile zaskoczony. Siedzisko jest bardzo stabilne, ono jest oparte na ramie w kształcie litery H. Te profile, z których ta rama jest wykonana, są solidne i mocne. Do nich są przymocowane teleskopowe nogi o średnicy 30 mm. Bardzo wygodne pokrętła. Fotel ma bardzo miękkie siedzisko oraz oparcie. Jest bardzo wygodny, no i jest obrotowy, więc bardzo wygodnie tutaj w ramach tego swojego stanowiska mogę się obracać, przemieszczać. W zestawie z tym fotelem jest też boczna tacka.
na czas transportu boczną tackę chowa się w całą konstrukcję, więc ona nie zajmuje dużo miejsca, praktycznie mieści się w całej tej konstrukcji kosza. Natomiast po wyjęciu można ją zamontować na boczne nogi. Rozstaw uchwytów w tej taczce jest idealnie dopasowany właśnie do nóg w koszu Ignition czy w siedzisku Ignition. Natomiast sama ta boczna tacka przypomina troszkę taką, powiedziałbym, dużą kasetę od kosza. Ona jest bardzo solidna, dobrze podparta, więc do takich zastosowań myślę, że jak większość wędkarzy używa, czyli jakiś pojemnik z peletem, pojemnik z zanętą, pudełka z przynętami, pudełka z robakami czy z peletem jest wystarczająca, nie trzeba tego jakoś specjalnie podpierać. Myślę, że wiadra z wodą bym na tym nie postawił, ale no do takiego, powiedzmy, tradycyjnego łowienia jest to wystarczające i ona jest na tyle solidna, że wytrzyma takie podstawowe obciążenie wędkarskie. Dwie i pół godziny łowienia za mną, mniej więcej. Jak na razie, no to z tej dalszej linii brały krąpiki i leszczyki, które skusiły się na białe robaki. Karpi jeszcze w łowisku no chyba nie miałem żadnych ani obcierek, ani żadnych wskazań. Raz zarzuciłem zestaw na tą bliższą linię, tam też była cisza. Teraz zarzuciłem zestaw tutaj wzdłuż brzegu, ale też na razie jest cisza. No, mamy jeszcze kilka godzin tutaj, żeby posiedzieć nad wodą, więc mam nadzieję, że to wędkowanie jeszcze przy tym słoneczku, które daje troszeczkę ciepła, te ryby też się ożywią i zaczną lepiej żerować. Trzeba pilnować wędki, bo brania są bardzo delikatne, ale na razie biorą nieduże ryby. Na te białe robaki dziubią te małe ryby, więc chyba na razie będę się trzymał tych białych robaków, żeby regularnie przerzucać zestaw, żeby cały czas to łowisko tam donęcać i no mam nadzieję, że kiedyś jak przypłyną większe ryby, no to też wezmą mi na te białe robaki, a nagle jakby się okazało, że nie będę miał brań na te białe robaki, no to wtedy będę kombinował z jakimiś przynętami troszkę większymi, na przykład jakimiś waftersami. O, ten krąpik to już taki większy, ale wziąłeś delikatnie. Łowca krąpika znowu w akcji. No na razie jakoś te większe ryby nie chcą tutaj wpłynąć w moje łowisko, biorą małe. No ale ja czekam, nie poddaję się. Powolutku będę te leszczyki, krąpiki odławiał. Może trafi się większa jakaś ryba. Gatunek leszcz, wielkość troszkę większa od płotki, ale ładna, zdrowa rybka, więc może będą i większe. Chyba mam leszczyka trochę większego jak te poprzednie. Tak przynajmniej wygląda. Ciekawe, jak będzie się prezentował w podbieraku i przed kamerą tutaj na żywo. Więc go powolutku z tych 50 metrów scholuję i mam nadzieję, że no będą coraz większe te leszczyki podchodzić. Coraz większe. Małe już troszkę podjadły, zrobiły w wodzie szum. Słoneczko wyszło, więc też woda pewnie jakoś minimalnie też zaczyna się ogrzewać. Może to da taki sygnał rybom, żeby ruszyć do żerowania. Było troszkę miejscowych wędkarzy, jak przyjechałem.
ale chyba już wszyscy się zwinęli, bo nie widzę ani jednego już teraz nad wodą, a było ich kilku. Każdy narzekał, jak tutaj przyjeżdżali koło nas, to narzekali, że to od tygodnia ryby nie biorą, więc to chyba nie trafiliśmy na dobry moment. No, taki leszczyk, myślę, że pod kilogram, no może nie cały, ale około kilograma, 900-800 gramów. Taki jeszcze chlapaczek, ale cały czas czekam na te tutaj takie wielkie deski z Zakrzewka 2. No. Właśnie zdałem sobie sprawę, że nie wspomniałem na wstępie, gdzie w ogóle wędkuję. Jestem na łowisku Zakrzewko 2. Jak widzicie, bardzo takie urokliwe miejsce. Nie spodziewałem się, muszę przyznać, że będzie tu tak ładnie. Pamiętam, jak Mateusz, który dawał mi kilka wskazówek odnośnie tego łowiska, to wspominał mi o tym łowisku, myślę, że ze 3, może nawet ze 4 lata temu. I właśnie zachwalał, że takie ładne leszcze można tutaj złowić. Ale jakoś, nie wiem, nie było nam po drodze z Michałem, żeby tutaj zagościć z kamerą. Ale w tym roku taka okazja się nadarzyła, więc przyjechałem zapolować na te tutaj i leszcze, i karpie, bo ostatnio jak jeszcze nie było przymrozków, bo można powiedzieć od tygodnia, czy tam od 5 dni w nocy występują przymrozki. To jeszcze przed tymi przymrozkami bardzo fajnie karpie współpracowały i trafiały się ładne leszcze. Natomiast te nocne przymrozki zmieniły tutaj w ogóle charakterystykę tego łowiska, jeśli chodzi o brania, bo tak jak mówię, wędkarze się zwijają i narzekają, że od weekendu nie mogą nic złowić. Ale ja się nie poddaję. Zarzucam zestaw. No i mam nadzieję, że takiego ładnego leszcza uda mi się zaprezentować. Może parę karpi jeszcze weźmie. Polubiły mnie te małe rybki. Ten jeszcze mniejszy. Znowu pewnie jakiś krąpik będzie. Kurczę, ten sandacz na wstępie to zwiastował tutaj nie wiadomo jakie duże ryby. Się okaże, że przy gruntowaniu na pusty haczyk jakie szarpnięcie, to w ogóle najmocniejsze szarpnięcie podczas tego holu. Nieduże te leszczyki. Nieduże, srebrne, ale zjadają i ten pelecik na pewno, i zanętę, i te robaczki, które im tutaj serwuję. Myślę, że przy łowieniu na te białe robaki, przynajmniej dla mnie, bardzo istotne jest, żeby tej przynęty, wbrew wszelkim takim zasadom dotyczącym łowienia na metodę, nie wkładać tutaj w tą porcyjkę zanęty. Ja zawsze podaję białe robaki na luźnym przyponie. Chodzi o to, że to jest, można powiedzieć, naturalna przynęta, którą wydaje mi się ryby znają. To jest po pierwsze. Więc ona jakoś nie musi być zakamuflowana w tej kubce peleciku, bo ryby ją namierzają i wydaje się im ona jakimś atrakcyjnym kąskiem. Ale ważniejszy aspekt tego, że nie zaklejam jej w tej kubce peletu, jest taki, że dosyć często zdarza się, że podczas zarzutu te białe robaki, one są ruchliwe, one mają takie właściwości, że raczej ten pelet odpychają niż ten pelet do nich przywiera, więc dosyć często zdarzało mi się, że jak zarzucałem zestaw, to szczególnie przy mocnym szarpnięciu po prostu ten powiedzmy podajnik eksplodował i ta cała zawartość opuszczała ten podajnik gdzieś tam w locie, więc musiałem zwijać zestaw, znowu nabijać. Dlatego wolę od razu pozostawić na wiszącym przyponie przynętę. Ona i tak jest, przypon ma 10 cm, to gdzieś się będzie znajdował i tak w pobliżu tej kubki peletu. Kolejna nieduża rybka. Mam wrażenie, że te ryby tak jakby podążają za tym podajnikiem, więc jeżeli powiedzmy przez te pierwsze 2-3 minuty nie ma brania, to chyba warto przerzucić przy tych właśnie niedużych rybkach. Ewentualnie jak nie byłoby brania przez jakiś dłuższy czas, to by oznaczało, że przypłynęły pewnie jakieś większe leszcze albo karpie. Ale te małe rybki biorą tutaj
w miarę regularnie. To jest w ogóle dla mnie bardzo ciekawe spostrzeżenie, bo wędkarze mówią, że ryby nie biorą i no jeżeli tak by do tego podejść, no to ta moja przynęta, te 3 białe robaki, no to jeżeli łowiłbym na feder klasyczny, to bym sobie pomyślał, że to jest bardzo taka agresywna, ofensywna przynęta, duża. Natomiast tutaj podczas łowienia na metodę rezygnuję z dumbbellsa, no bo na te białe robaki mam częstsze brania. Więc troszkę mam inne spojrzenie na to, co oznacza, że ryby nie biorą. Więc być może podczas takiego swojego, powiedzmy, zawodniczego łowienia na klasyka, może częściej jeszcze powinienem sięgać właśnie, jak uważam, że ryby nie biorą, to powinienem sięgnąć na przykład po 3 białe robaczki, bo to może jest taka przynęta, która no mnie się tylko wydaje, że jest bardzo taka agresywna i ofensywna, ale ryby też chętnie takie coś przekąszą sobie. Mam też rybę z tej krótszej linii, tam już na tej dalszej, no tak jakby cały czas prześladowały mnie te leszczyki, więc postanowiłem już bez białych robaków z bandumem, tym mikro, zapolować tutaj właśnie na tej bliższej linii. No i jest leszczyk, no też myślę, że to jest taka ryba jak tamte poprzednie, które zaprezentowałem, czyli nic nowego na razie mnie tutaj nie atakuje, ale no zobaczymy, może będą częste te brania i gdzieś tam jeszcze pomiędzy tymi leszczykami zakręci się coś większego. Pewnie jakbym łowił jakimś ultralightem, no to taka ryba to by była w ogóle świetna do wędkowania. Natomiast no, jeśli poluję z metodą, no to już ryba powinna mieć więcej jak kilogram i to najlepiej jakby miała dużo więcej jak kilogram. Ale taka rybka 600-700 gramów może, bo grubiutki, taki leszczyk. Panie, płyń sobie. Każda z tych ryb coś mi od siebie tu zostawia. Ja nie wiem, jak to interpretować. No te drobne rybki pokochały te mikrowaftersiki, więc nie wiem, czy jest sens w ogóle łowienia na białe robaki, jak one te mikruski tak pobierają. Ale rybki są malutkie. O, to krąpik w ogóle. Kurczę, no tak pobrał głęboko. Taka mała rybka. W międzyczasie jeszcze sobie obserwuję to miejsce, które tam zanęciłem. No, ale na razie raz tam zarzuciłem, nic się nie wydarzyło i na razie jeszcze tam żadnego ruchu na wodzie nie widziałem, więc dam temu miejscu jeszcze troszkę spokoju. Być może za chwilę znowu tam jakąś porcję zanęty, peletu i tej kukurydzy podam, bo jeżeli te małe rybki są tam, to myślę, że blisko brzegu też się jakiś drobiazg może kręcić no i po prostu to, co wrzuciłem tutaj, już mogło też zostać zjedzone. Ale biur, myślałem, że to już karpia mamy. Pewnie widzieliście to branie. Kurde, zabrało mi jak normalnie karp. A kręcę jakbym krąpia holował. Chociaż jakby spojrzeć na pisownię, to bardzo blisko. Krąp, karp. No zabrał kija, taki maluch. Ale on tutaj jakiś draśnięty jest przez drapieżnika, więc może dostał dodatkowej energii. Zrezygnowałem już z łowienia w tych 2 miejscach, o których wspomniałem, czyli 50 metrze i tutaj na 30 metrze, bo i tu były małe ryby. Założyłem większego waftersa, 6, bo wcześniej łowiłem jakimiś mikruskami i no, po 5 minutach nastąpiło branie, bo zarzuciłem ahoj przygodo przed siebie, myślę, że z 60 parę metrów. No i nastąpiło branie, ale to będzie chyba ryba z tamtej rodziny co wtedy, no to także bardzo duże wpływy mają na tym zbiorniku. Płetwę leszcza widziałem. Co to jest? Nie, to krąb.
Piękne podebranie, jak on to zrobił. Kolorek mu się spodobał. Taki grubasek, jakby się już szykował powoli do tarła. Mogę w nocy spać. Przemijania. Chciałem już podbierać, a on jest 50 metrów ode mnie. Ryby są piękne, tylko szkoda, że małe. Ale zobaczcie, jak tak za sam włosek. Ale haczyk bezzadziorowy, szybko, ładnie odpięta ryba. Mocno ściskam ten podajnik, bo teraz łowię na aferę, gdzie ile fabryka dała. Więc staram się zarzucać jak najmocniej mogę, jak najdalej. Co prawda sobie klipa założyłem, żeby mniej więcej łowić w tym samym miejscu. No ale łowię dużo dalej niż łowiłem. Myślę, że to jest grubo ponad 60 metrów. I to już chyba jest maks, jeśli chodzi o to wędzisko. Nawet się zastanawiam, czy nie rozłożyć Super X, żeby zarzucać jeszcze dalej. Tamtym kijem myślę, że ponad 70 metrów metodą byłbym w stanie zarzucić. No ale na razie próbuję tutaj. Chodzi o to, że no mam takie wrażenie, że tutaj w tej bliskiej linii no jakoś nie ma tych większych rybek. Nie wiem, czy one przez te zimne noce gdzieś tam się odsunęły. Wyobrażam sobie, że im bliżej środka, tym jest głębiej. Nie znam, tak jak mówię, charakterystyki tego łowiska. Usiadłem w miejscu, gdzie mi tutaj Patryk i Mateusz no, polecili, że tutaj warto siadać, ale być może są jakieś miejsca głębsze na tym zbiorniczku, jakieś głęboczki, gdzie właśnie gdy przychodzi taka no, chłodna pora, no to karpie, które są ciepłolubne, czy no ogólnie ryby lubią się schronić w trochę głębszych miejscach. No tutaj jakoś no nie widzę ich obecności, nie widać spławów. Na podstawie brań myślę, że też tutaj tych większych ryb nie ma, dlatego zdecydowałem się, żeby łowić no ile fabryka dała tym wędziskiem, które mam i tam po prostu sprawdzić bliżej środka, czy tam nie pływają duże ryby. Jak na razie no też na to nie wygląda, bo holuję podobnej wielkości ryby, jakie łowiłem tutaj bliżej. Z tego większego dystansu no mam wrażenie, że ta rybka jest, no nie jest to na to, co tutaj czekam, ale jest odrobinę większa chyba od tych poprzednich. Jakby już przekroczyła magiczną granicę kilograma, chociaż myślę, że nie ma tyle. To by było super na to, co dzisiaj mnie tutaj spotkało nad wodą. Brań jest dużo tych niedużych rybek jest, no ale brakuje jakości. No nie, to jest leszczyk, powiedzmy, chyba miałem dzisiaj nawet większe. Ale tak troszkę mocniej walczył niż te poprzednie. On grubszy po prostu jest. Dłuższy nie jest, ale grubszy. Chyba już się nawet zdążył wypiąć. Taka rybka. Rybka taka troszkę obgryziona, więc chyba jakieś drapieżniki tutaj cały czas niepokoją te białe ryby. Ale ostrożnie ją wypuszczę jeszcze. Jeszcze wyda na świat potomstwo. No płyń sobie. Pelet jest dosyć wilgotny. Dzięki temu mogę go bardzo dobrze ścisnąć w podajniku. Ale on jest wilgotny nie tak sam z siebie, tylko ja go trochę dosmaczyłem. Mam ze sobą tutaj takie dodatki Sonubites, likwidy, washed out taki no, pachnący bardzo słodko i krill and squid, więc pomyślałem sobie, że skoro na taki normalny pelet biorą mi leszcze, no to postanowiłem właśnie do tej porcji, którą teraz zarzucam tam daleko, dodać troszkę tego krill and squid, żeby ten pelet bardziej pachniał takim pachniał, nie wiem, czy to jest dobre określenie, ale żeby śmierdział rybnym takim aromatem, czy aromatem krilla i kałamarnicy.
No ale te leszczyki też to lubią, one też to wchodzą. Może trochę popsikam na ekran, żebyście i wy poczuli, co to znaczy krill and squid. Moglibyśmy taką szybę zrobić, nie? I tak bym na szybę Michał psiknął. Byśmy zrobili sondę, co bardziej śmierdzi. Myślę, że to by wypaliło. Z tego większego dystansu już nie ma chyba tych takich malutkich rybek, więc może sky is the limit, może trzeba jeszcze dalej zarzucić do większych ryb. Duża odległość równa się duża ryba? Tego nie wiem. No, każda kolejna jest większa od poprzedniej. Nie jest to oczywiście jakiś potwór. No ale to już nie jest taki krąpiczek jak dłoń. Jest ciekawe, jaką wielkość będzie miał ten leszczyk. No chyba największy dzisiaj. No, największa ryba dzisiaj, zdaję sobie sprawę, że to dla tych, co często łowią w tym łowisku, no to na pewno nie będzie ryba ich marzeń, no ale na dzisiejsze warunki, gdzie wędkarze schodzili o kiju, nie mieli nawet brania, czy mieli jakieś drobne rybki, no to ten leszczyk już można powiedzieć, że jest przyzwoity. Płyń, no mam nadzieję, że kaliber się zwiększył, ale na tym nie poprzestanę i będą większe. Ten już ma mniej śluzu, więc trafiłem w strefę z bykami. Spodziewałem się łowienia, z tego co koledzy mówili, 50-60 metrów, ale chyba koledzy nie przewidzieli też tego, jak może pogoda pokrzyżować tutaj żerowanie ryb. No i mam takie wrażenie, że im bliżej brzegu łowię, tym trafiają się mniejsze ryby. Teraz się wydłużyłem, no myślę, że rzucam maksymalnie ile mogę tą wędką 3,30, ale mam też w pokrowcu Super X 360 i zamierzam ją uzbroić, żeby może sięgnąć jeszcze większych ryb. Myślę, że tą Superą jestem w stanie ponad 70 metrów zarzucić. Ciekawe, czy to będzie wystarczający dystans, żeby skusić do brania jakiegoś karpia albo dużego leszcza. No to jak to mówi klasyk, czas pokaże. Zobacz jak chodzi, zobacz jaka walka, tu, ciak, prawo, lewo. No i znowu przyciąłem krąpika. Ta rybka trochę zaprzecza teorii, że im dalej, tym większe ryby, ale ja się tym nie przejmuję. Odhaczam ją, zarzucam zestaw i idę szykować Super X. Pierwszy zarzut, ile fabryka dała. Branie nastąpiło po niecałych 6 minutach. No i jest leszczyk. Myślę, że będzie następny srebrny. Ja czekam na te złote albo takie miedziane, a tu będzie srebrny. Przynajmniej tak mi się wydaje. No nie postawił się jakoś mocno, więc tak idzie dosyć gładko. Ale zobaczymy, no może parę podajników na tym większym dystansie i tam też jakaś większa ryba się zakręci. No, skoro one już od kilku dni nie żerują, wędkarze narzekają, że nie ma brań, no to wreszcie te ryby kiedyś muszą zacząć żerować. No nie może być tak, żeby one nie jadły. Także może trafię na takie krótkie okienko żerowania dzisiaj. No, waleczna rybka, ale kilograma to ona nie ma. Piękny kształt, piękne płetewki. Wszystko ma jak należy. Za 8 lat będzie cudowna. No, chyba zasmakowały im te moje 8. Nie, może powinienem nawet 10 założyć. Zaraz odszukam gdzieś tam w torbie. Mam nawet tutaj na półkę, nie wyjmowałem 10, bo nie liczyłem, że na tak duże przynęty będę musiał łowić.
Ale z drugiej strony, skoro biorą leszcze, to znaczy, że tam nie ma karpi. Tak mi się wydaje. Branie wyraźne, jak z takiego dystansu, takie przygięcie, to w momencie brania już moja wyobraźnia zaczynała bardzo mocno pracować. Myślałem, że to coś większego, niestety nie. Przynęta taka... Jak ty to chciałeś w tym pyszczku zmniejszyć? Ja nie wiem. Chyba głodny. I nieśmiały, bo od kamery widziałem, odpływał. Zmieniłem waftersika z różowego na żółtego. I od razu po zarzuceniu nastąpiło branie. Znowu mam wrażenie, że ryba jest większa od największej, którą dzisiaj udało mi się podebrać, ale takie miałem wrażenie po zacięciu. Natomiast teraz idzie tak bardzo łagodnie, więc kurczę, no mam nadzieję, że się nie pomyliłem. Karp to raczej nie będzie, bo idzie tak za grzecznie jak na karpia. Może troszkę większy leszczyk, ale nie wiem, czy uda mi się dzisiaj kilogram przekroczyć. Co, zacznę sandaczem i skończę sandaczem? To pięknie by się ten film w klamrę spiął. Nie no, tak buja po leszczowemu bym powiedział, tak bym to określił, ale co to będzie za ryba, to zobaczę. Nie mogę jej dawać za dużo luzu, bo te małe leszczyki to tak holowałem je niedbale i w ostatniej fazie dostawały odrobinę luzu i ten haczyk bezzadziorowy się wypinał, więc muszę pilnować, żeby ten haczyk bezzadziorowy się nie wypiął, czyli muszę utrzymać cały czas kontakt z tą rybą. Nie wiem, już nawet mi przyszło do głowy, że to jakaś podczepiona ryba jest. Ciekawe, co to będzie. Że się okaże, że jakiegoś karpia wariata małego mam. No i chyba się nie pomyliłem. Także jest pierożek. Ryba może nie wygląda imponująco, ale musicie mi uwierzyć, że na dzisiejszy dzień to sprawiła mi wielką frajdę. Pięknie zapięta. Michał musi ekwilibrystykę wykonać. Zobaczcie, jak ładnie zacięta jest. Idealnie. Tak jak wspomniałem, zmieniłem z różowego na żółtego. Pierwszy zarzut i nastąpiło szybkie branie. No, taki wygrzbiecony kluseczek. Też dostał, tak jak to mówią spinningiści, w nożyczki. Ty mi się nie wysmyknij teraz, bo ja tu za tobą prawie godzinę czekałem. Razy ileś. No pierożek jest, no to jest pierożek, malutki karpik. Ale przy dzisiejszych braniach to nie jest chyba zła ryba. Pierożek! Zobaczcie, pływa w powietrzu. To jest artysta. Dobra, muszę go bardziej męsko złapać, żeby go tu przy wodzie utrzymać. No ale pewnie odpłynął. Ciekawe, czy tam więcej tych pierogów przypłynęło. Możecie przerwać oglądanie filmu i wpiszcie w komentarzu, czy mam więcej tam karpi w łowisku. W związku z tym, że chciałem dzisiaj ograniczyć sprzęt, który ze sobą zabieram, nie wziąłem koszyczków do nęcenia z serii ICS nakładanych na trzonek, no ale w pewnym momencie poczułem potrzebę, żeby zanęcić łowisko. Dlatego wykorzystałem koszyczek, który no nie jest przeznaczony do nęcenia z systemem ICS, natomiast wiem, jak go zaadoptować, żeby w tym systemie też działał, a tak właściwie to w każdym systemie, żeby działał. Nauczył mnie tego Angelo, Włoch, świetny wędkarz. Zobaczcie, mam ze sobą, powiedzmy, tradycyjny koszyczek bait up. Myślę, że do tego można użyć każdego koszyczka.
cały myk polega na tym, żeby z mocnej żyłki zrobić pętelkę. Ta pętelka ma, nie wiem, około 5-7 cm długości. Ta długość nie ma absolutnie znaczenia. Ważna jest grubość żyłki. Żyłka powinna być maksymalnie gruba, ale na tyle cienka, żeby się mieściła w oczko tego łącznika, który łączy żyłkę główną z przyponem, gdy się łowi na metodę. Ja to robię z żyłki o średnicy 0,28. Zakładam ten koszyczek, powiedzmy, takim sposobem pętla w pętlę. Dzięki temu mam tutaj dosyć cienką żyłkę, ale na tyle mocną, że wytrzyma zarzut. Wystarczy później tylko zdjąć przypon, za ten haczyk zaczepić właśnie oczko z tej żyłki, zamknąć, oczywiście zdjąć też koszyczek, którym łowimy w systemie ICS. O, i tym sposobem można zanęcić łowisko i to też działa. Następny karpik, co to będzie? Nie wiem, tak idzie ciężej jak te leszczyki. A może leszczyk taki bardziej stanowczy się trafił. No teraz idzie dosyć grzecznie. Ale do boku nie ucieka, czyli to może nie być karp. Tamten karpik jednak tak troszkę innym stylem walczył. Ale zobaczymy, przy podbieraku się okaże, co to za ryba pochwyciła przynętę. Pewnie leszczyk. O, nawet krąpik. Ten to już w ogóle byk, jak na to, co tutaj brało. No, okazało już taki krąpiszon. Piękna rybka. No, zaraz mi się zaczną trząść ręce, jak w ostatnie 5 minut zawodów. Film się zbliża do końca, a ja zaciąłem dużą rybę, znaczy dużą, no tak jak na dzisiejsze warunki. Piękny dzień nad wodą, chociaż ta końcówka taka jest pogodowo słaba, bo się zrobiło pochmurno, ale były momenty bardzo przyjemne. Ryby trudne do złowienia, bo prześladowały mnie te małe rybki. Dopiero jak pod sam koniec gdzieś tam wyskoczyłem na taki najdalszy dystans, nawet nie wiem ile to jest metrów, po prostu zarzuciłem ile fabryka dała. Myślę, że to jest ponad 70 metrów. To dopiero z tamtej dużej odległości złowiłem jakiegoś większego leszczyka, tego karpia wcześniejszego. Nawet krąpia jak złowiłem, to ten krąp był większy od tych pozostałych. A teraz mam kolejną rybę. Myślę, że to będzie karp, bo on też walczy tak podobnie jak tamten. Idzie do boku, jakoś się nie szarpie. Zobaczymy, pewnie tutaj przy brzegu mocniej zagra, więc odpuszczę jeszcze ten główny hamulec, jakby chciał tak gwałtownie odbić. Myślę, że już z połowę żyłki odzyskałem, ale jeszcze kawałek drogi przede mną. Całe szczęście tutaj raczej nie ma zaczepów. Nie wyczułem tych zaczepów gdzieś tak po drodze. Ani Mateusz, ani Patryk mnie nie uczulali na to, żebym uważał, że jakieś zaczepy są. Blisko brzegu zaraz tu się robi dosyć głęboko. Więc no ta ryba tak jakby do samego końca nie będzie podejrzewała, że ją będę chciał tutaj podebrać, tak sobie myślę. Więc na razie idzie łagodnie. Aż za łagodnie jak na karpia. Myślę, że jak będzie ciepło i ta ryba nie będzie taka odrętwiała, no to te ryby będą dużo mocniej chodziły. No właśnie, chyba się troszkę się przebudził. Tu już zaczyna troszkę szarpać. Ale jeszcze do strzałówki nie dojechałem, więc jest ponad 10 metrów ode mnie. Cały czas idzie przy dnie. No tak po karpiowemu bym powiedział. Spróbuję ją w miarę szybko podebrać, żeby mi się nie chlapała, bo to, tak jak mówię, ostatnie 5 minut filmu. O, nieduży pierożek, ja już go widziałem. No ale karpik, no przy nie wiem ile tam dzisiaj jest, 5 stopni. No to jest chyba dobre łowienie, tak myślę.
bardzo tam znajduje jakieś swoje błędy podczas łowienia, nieraz to różnie bywało. Natomiast dzisiaj na koniec, chociaż udało mi się kolejnego karpia złowić z tego większego dystansu, co być może potwierdza, że żeby o tej porze, czy w tak trudne dni, gdzie jest zimno, żeby dosięgnąć tych większych ryb, no po prostu trzeba zarzucić zestaw na większą odległość. O, wypadła przynęta. No, kolejny pierożek. Ci, którzy obstawialiście, że jeszcze złowię jednego, gratuluję wędkarskiego nosa i wyczucia. Jeszcze jeden się pojawił. Dobra, pierożek wraca do wody. No, przy odpłynięciu nie brakowało mu animuszu. Rybka wróciła do wody, ja też już będę się zwijał, bo tak jak widać pogoda tutaj zrobiła się nie najlepsza. Gdzieś tam w tle nawet widzę takie smugi, jakby dosyć mocno padał deszcz, więc myślę, że ten deszcz tutaj wcześniej czy później dotrze. Kilka spostrzeżeń tak z dzisiejszego łowienia. Może to nie były jakieś olbrzymie ryby, natomiast dało się wyczuć, że im bliżej brzegu, tym brały mniejsze ryby. Druga sprawa, no wiadomo, im mniejsze przynęty też, te mniejsze ryby miały dostęp do tej przynęty. Na te większe ryby trzeba było troszkę więcej poczekać, ale później jak zakładałem 8 tego waftersa, no to już brały te większe rybki. Może troszkę za późno zdecydowałem się na te większe przynęty, ale jeszcze taka ważna rzecz, już później nabijałem koszyk samym peletem. Wcześniej stosowałem mieszankę, były momenty, że nabijałem ten koszyk samą zanętą, no i to była woda na młyn dla tych małych rybek. Jak była sama zanęta w podajniku, no to one bardzo chętnie do tego przypływały. Jak już był sam pelet, duża przynęta, to myślę, to by było najlepsze na karpie. Także takie skromne wnioski. Mam nadzieję, że przyda się to może gdzieś w Waszym wędkowaniu. Bardzo serdecznie dziękuję, że byliście do końca i do zobaczenia w następnym filmie. Jestem mega skuteczny. Łowię super. Tylko szkoda, że małe ryby.